Witamy w Novadent. Chcemy Wam pokazać klinikę Novadent w Jarosławiu. Tutaj wnętrze wygląda teraz tak, ale chcemy Wam pokazać, jak to wnętrze wyglądało przed tym wszystkim. Zobaczcie. Kiedy przyjechaliśmy tutaj po raz pierwszy, wnętrze to było jedną wielką przestrzenią, w której znajdowały się 4 wielkie słupy, filary podpierające dach. Przestrzeń ta była zagospodarowana przez jakąś firmę, która opuściła ją, zostawiając ją w bardzo złym stanie. Założenia klientów były takie, aby wnętrza te były eleganckie, ale także przyjemne, ciepłe oraz przytulne. Postawiliśmy w projekcie na to, aby połączyć troszeczkę styl glamour z ciepłymi odcieniami i nawiązać tutaj do drewna, które takie wrażenie sprawia. Więc pojawiły się tutaj w tym projekcie okładziny drewniane, które występują w większej części kliniki, głównie w tej części recepcyjnej, w której znajdują się klienci. Nawiązaniem kolorystycznym była identyfikacja wizualna. Kolory, które towarzyszyły od samego początku klinice Novadent, czyli kolor różowy. W nawiązaniu do kolorystyki logo Novadent stworzyliśmy tutaj kącik dla klientów w podobnej kolorystyce. Klientom zależało na tym, aby poczekalnia nie kojarzyła się ze sterylnością. Stworzyliśmy więc tutaj zakątek, w którym jest dużo faktur ciepłych, miękkich, bo mamy tutaj siedzisko. Jest też drewno, które pojawia się na lamelach i na okładzinach ścian, ale także ciekawa tapeta botaniczna, która powoduje przyjemne odczucia, oraz roślinność i związane z tym ściana z chrobotkiem. W przestrzeni recepcji było potrzebne miejsce, aby ulokować szafę, w której będzie można wyeksponować produkty stomatologiczne, które Novadent sprzedaje swoim klientom. Jest tu także schowek na ubrania dla klientów, czyli praktyczna szafa, która pomieści ubrania. W tej przestrzeni, którą widzicie, znajduje się toaleta, rentgen, o którym mówiłam, oraz archiwum, które pomieści tutaj wszystkie potrzebne dokumenty. Ale za nami jest ściana. Za tą ścianą jest kuchnia z jadalnią. Ta przestrzeń była zamknięta, ale pomyśleliśmy, że warto ją odtworzyć z tego powodu, że w jadalni nie ma żadnego okna, a chcieliśmy wpuścić troszkę naturalnego światła, więc stąd pomysł zrobienia takiej przegrody szklanej. Jesteśmy w pomieszczeniu rentgenowskim i pomyślelibyście, że to wcale nie jest rentgen. W związku z tym, że nie chcieliśmy, żeby kojarzył się z czymś bardzo sterylnym i takim nieprzyjemnym, malowaliśmy ściany na fioletowy kolor i puściliśmy tutaj dodatkowe oświetlenie, które tworzy właśnie taką ciekawą aurę. Jestem ciekawa, jak Wam się to podoba. A teraz chcemy Was oprowadzić po sterylizatorni. Zapraszam. Tak jak widzicie, sterylizatornia to dość duże pomieszczenie, jak na gabinety stomatologiczne. Nasi klienci potrzebowali tutaj bardzo dużego blatu, który
pomieści wszystkie potrzebne urządzenia w ich klinice. Po drugiej stronie zaprojektowaliśmy bardzo pojemne szafy. Głównie jest to część magazynowa kliniki, a znajdują się tutaj wszystkie potrzebne sprzęty i rzeczy, które używane są w klinice. Szuflady mają bardzo praktyczne zastosowanie, ponieważ asystenci mogą łatwo znaleźć potrzebne rzeczy. Tutaj jest strefa zamknięta dla klientów. Jest to część pracownicza, w której znajdują się kuchnia, łazienka dla pracowników oraz szatnia. Oraz pomieszczenia takie typowo techniczne, jak serwerownia i narzędziownia. Tutaj też są zlokalizowane wszystkie sprzęty potrzebne do funkcjonowania unitów oraz tak zwana chłodnia na rzeczy brudne, czyli wszystkie zniszczone materiały, które przechowywane są w lodówkach. Przejdziemy teraz do łazienki pracowniczej. Pokażemy Wam, jak to wygląda, jak zaprojektowaliśmy tą przestrzeń. To jest bardzo mała łazienka, ale spełnia swoją funkcję. Mamy tutaj część, gdzie jest umywalka, duże lustro oraz część już z toaletą. Łazienka, tak jak mówię, jest bardzo mała, ale udało się zmieścić to, co jest najważniejsze. Duży blat, dużą przestrzeń do zagospodarowania na schowki jeszcze dodatkowe. A teraz przejdziemy sobie dalej do szatni pracowniczej. Szatnia pracownicza mała, ale pomieściła tutaj bardzo dużo szafek, które zaprojektowaliśmy w myśl zasady schowania wszystkiego i zamykania ich na klucz, tak żeby pracownicy czuli się komfortowo, trzymając swoje rzeczy osobiste. Więc mamy tutaj zabudowę z szafkami w kolorze różu, bo przeważnie asystentki i pracownicy kliniki to kobiety, więc tutaj w takim różu utrzymaliśmy tą stylizację oraz część bardziej techniczna i męska w szarości. Dodatkowo klienci poprosili, żeby znajdowało się tutaj lustro, fajne oświetlenie, żeby można było poprawić makijaż oraz siedzisko wygodne, które pozwoli spokojnie założyć buty. Jesteśmy w kuchni i jadalni. Przestrzeń ta pomieściła wszystkie potrzebne rzeczy, czyli lodówkę, zmywarkę, szafki dodatkowe, funkcjonalny blat, na którym zmieściła się mikrofala i ekspres. Jest tu także miejsce na podczajnik oraz górne szafki, które służą do przechowywania. Mamy tutaj także stół, przy którym pracownicy jadają swoje posiłki. Jest to także przestrzeń wypoczynkowa dla nich i chwila relaksu podczas pracy. Jesteśmy w części, gdzie znajdują się gabinety. Jest ich 3. Dodatkowo każdy gabinet ma kontrolę dostępu, tak żeby nikt niepowołany nie mógł wejść do tej przestrzeni. Zapraszam. Tak jak widzicie, jesteśmy w gabinecie. Kolorystyka tutaj utrzymana jest w ciemnych barwach. Na tym bardzo zależało naszym klientom. Oczywiście pojawia się kolor przewodni, czyli róż na lakobelu, który jest w przestrzeni między blatem a szafkami. W każdym gabinecie znajdują się funkcjonalne unity, mikroskop oraz rentgen, który służy do pracy doktorowi. Znajduje się tutaj także monitor, na którym wyświetlane są wszystkie potrzebne informacje dla pacjenta. Całość utrzymana jest tutaj, jak mówiłam, w ciemnej stylizacji, ale jest tutaj bardzo jasno poprzez profesjonalne oświetlenie gabinetu.